Siema! Pozdrowienia z wyspy, na której nam po prostu nie wyszło. Jesteśmy na najpiękniejszej wyspie, którą mieliśmy zobaczyć podczas całego rejsu. Miała być piękna pogoda. Są tutaj podobno najpiękniejsze plaże na całych Karaibach. Czyli jesteśmy na Barbadosie. I patrzcie co. Widzicie to? Tam jeszcze niedawno było widać hotele i plaże, a teraz idzie taka ulewa. Już padało tak w ogóle. Miejsce, które miało być najlepsze, okazuje się najgorszym. Takie tam tropiki. Nie no, załamka totalna. Wyspa, na której liczyłem na najwięcej, na najładniejsze widoki i najładniejszą plażę. Cześć Ala, witam na Barbadosie! Czy tak sobie to wyobrażałaś? Tą rajską wyspę, która miała być najlepszą wyspą podczas całej naszej podróży po Karaibach, która ma najpiękniejsze plaże na całych Karaibach i która w ogóle jest i miała nas przywitać tutaj Rihanna właśnie i chyba zapomniała, że przypływamy. Co ty na to? Ja na to... Tylko nie mów jak na lato, bo lata to dzisiaj brakuje. Nie no, ja jestem w szoku, powiem wam. A mieć takiego pecha, najładniejsza wyspa ze wszystkich, na jakich będziemy. I tylko dzisiaj pada. Jesteśmy w Anglii, a nie na No, serio. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak wyglądają plaże na Barbadosie, no właśnie tak. Niestety na żywo wam nie pokażemy. Właśnie wrócili z rejsów. No i powiem wam, że w taką pogodę na rejs nie fajnie. Obejrzyjcie sobie film z urodzin Piotrka w zeszłym roku. Była jeszcze gorsza pogoda. O Jezu, tam to była masakra. Tu by ładnie wszędzie wyglądało. Ale nie ma co. Będzie trzeba kiedyś tu po prostu wrócić. Przyszliśmy zobaczyć, jak wygląda Bridgetown, stolica Barbadosu. Tutaj trochę życie jakieś tam jest. No i na tej ulicy życie kwietnia i handel. Tylko właśnie też znowu zaczyna padać i ludzie zakrywają już wszystko, a my też idziemy się schować gdzieś, żeby nie zmoknąć. No myślę, że przy normalnej pogodzie, naprawdę. Mocno by to tętniło wszystkim życiem, ludźmi, sprzedażą i tak dalej. Będziemy właśnie szukać jakiejś kawiarni. Trzeba wysłać materiał. Dzisiaj już nie przestanie padać, to już jest pewne, bo nawet nie zapowiadają, żeby dzisiaj ani jutro przestało padać. Jutro cały dzień na morzu. No szkoda, że tak wyszło. Widocznie tak miało być, że będzie trzeba jeszcze tu wrócić kiedyś. Jesteśmy na plaży, no, która pewnie na pewno by była ładna, bo widać, że woda ma dwa odcienie. Ale wiecie, dlaczego nie jest. W poszukiwaniu internetu na Barbadosie nie jest lekko, wam powiem. W ogóle dostaję dużo pytań, nie wiem, wydawało mi się, że o tym mówiłem już we wcześniejszych vlogach. A po tym, jakie pytania dostaję, to wydaje mi się, że nie powiedziałem. Pytaliście skąd na przykład, gdzie rezerwowałem ten rejs. No to miałem go w stanie rejsowanie.pl. Tam go możecie znaleźć. Ile kosztował? Kosztował mnie dokładnie 1960 euro od osoby,
z pakietem alkoholi, all inclusive i kabina z balkonem, jak już mogliście zobaczyć. To jest naprawdę mega fajną sprawą, bo jakbyśmy byli w komorze, która ma tylko małe okienko jak na Antarktydzie, to nie byłoby już tak fajnie. A tutaj wiecie, stajemy rano na balkon, kawka, jest naprawdę super. Jeszcze były pytania o dodatkowe koszty, jakie są takiego rejsu. No to wiecie, na statku macie zapewnione te rzeczy, które macie zapewnione, ale jak już zejdziecie, no to już nie macie, to już wiadomo, że trzeba sobie płacić za jakieś wycieczki, za jakieś taksówki i tak dalej. Dodatkowo po $140 trzeba zapłacić za taki serwis, czyli takie napiwki za sprzątanie od osoby, od razu mówię. No i trzeba dolecieć. W naszym przypadku było to Guadalupe, ale bardzo dużo Polaków na przykład wsiadało na Martynicę, ponieważ Martynika to francuska wyspa, z Paryża jest połączenie bezpośrednie, także dużo osób tam wsiadło. Ogólnie z rejsu jesteśmy mega zadowoleni i z tego, jak załatwiliśmy to wszystko fajnie. To jest dziewczyna, która nam to mogła załatwić w stanie rejsowanie, bo naprawdę co wiadomość to odpisywała w miarę możliwości szybko. Także akurat z czystym sumieniem Wam mogę polecić to miejsce. No a co do pogody, to wiecie, no, to już nie jest zależne od nich, jaka pogoda będzie. No i żegnamy Barbados. Cały dzień praktycznie, nie licząc tego, co wyszliśmy na chwilę na miasto, mieliśmy taki widok. Przyznam szczerze, nie tak sobie to wyobrażałem. No ale cóż. Dzisiaj, z racji tego, że cały dzień padało, no to szukamy sobie rozrywki na statku. To jest Ala, jakbyście nie poznali. Pomalowała się i to jest znowu Ala. W ogóle na Martynice bardzo dużo Polaków wsiada, nie bardzo dużo, ale dużo Polaków wsiadło i dużo spotykamy. Wcześniej prawie nie było nikogo, bardzo mało. Jeszcze kolejna rzecz, której Wam nie pokazywałem chyba, to wejście do teatru. No i siema, a to jest moja dziewczyna, narzeczona, przepraszam. Właśnie chodzimy, jesteśmy na wyspie St. Lucia, czy St. Lucia. Nie wiem. Lucia. Nie wiem, jak się to wymawia. Ale to nieważne, wyspa Świętej Łucji. Już świątecznie. Co, plan był taki, że nie było planu. Przed wyjściem, jak wychodziliśmy z promu, proponowali nam 1000 wycieczek, oczywiście za kosmiczne ceny. Na statku była jeszcze raz większa cena. Mówimy, dobra, strać to. Idziemy po prostu się przejść na miasto i zobaczymy, jak będzie. Wychodzimy tylko i zamiast płacić $20, zapłaciliśmy po 13 od osoby, jedziemy 15 euro, no to też $14. No, nie wiem po ile teraz euro, po ile dolar. Ale mniejsza z tym, ale gościu napisał, no ale gościu nam mówi, no ale wiecie, no euro nie są po tyle, co dalej. My mówimy, dobra, ale mamy tylko tyle. Mówię, dobra, to jedziemy. Ale właśnie widzę, że już się nie mieszczą ludzie i ciekawe, czy coś nie wygoni, bo za mało dać. No trudno. No i mamy 2-godzinną wycieczkę po wyspie za parę groszy, także spoko, ruszamy. Przyjechaliśmy na pierwszy punkt widokowy, oczywiście handel kwitnie, trzeba zarobić, wcale się nie dzieje, no i na turysta zarabiają, a dzisiaj jak przypływają dwa duże statki, z ładnym widoczkiem to mają swój dzień właśnie. No, za nami, pamiętam, tam już jest Martynika, no. Także tutaj właśnie są blisko już położone te wysepki. Nie wiem dlaczego płynęliśmy całą noc, chyba na parę razy naokoło i dopłynęliśmy. Nie, po prostu nie płynęliśmy pewnie długo, tylko no, bo tak, nie wiem. Bo im się pewnie nie opłaca płacić, zostanie w porcie. Ale fajnie nam powiedział pan przewodnik nasz, że oni bardzo lubią ludzi, którzy przypływają z Martyniki i z Guadalupe, no bo zostawiają tutaj pieniądze. No St. Lucia, bo powiedział Lucia. No St. Lucia, no tak, no. Jest trochę biedniejsza i
Oni chętnie witają francuskich turystów. Tak. I nie tylko. Wcale się nie dziwię. Teraz jesteśmy pod domem prezydenta. No to tak jak wam mówiłem. Najpierw ładne jakieś punkty widokowe, ale ładne punkty widokowe, a później lecimy kręcić życie w mieście, lokalne życie, jak ludzie sobie tam, wiecie, na targu jakieś sprzedają i ogólnie centrum i stolicę. A później może jeszcze się uda pojechać na jakąś plażę. Zobaczymy, jak będziemy stali czasowo. Na całej wyspie San Lucia mieszka 180 000 ludzi i 50 w samej stolicy. Przejeżdżaliśmy w ogóle przez stolicę. Później na końcu nie wracamy do portu, stwierdziliśmy, że wysiadamy, pokażemy wam lokalne życie, bo tutaj w stolicy kwitnie naprawdę. Super to wyglądało, także chcemy wam to pokazać. To było kiedyś więzienie, w którym Anglicy zamykali Francuzów, a później Francuzi Anglików. O, teraz wam pokażę, tak z drewna jak sobie dłubię. Takie rzeczy. No i sobie tak siedzi i sobie dłubie i sobie coś wydłubie w końcu na końcu. Ale ja się zastanawiam, czy to jest jako, znaczy na pewno jako ozdoba część Tak, rzeczy. no na pewno. Ale na przykład to też jest jako ozdoba. No. Do ogródka. Musimy się zapytać, co to jest za drewno, czy to jest jakiś taki wiesz specjalny. Tutaj. Teraz próbujemy ketchupu z bananów. I co? Dobre? Tak? Spróbuję. Ja myślałam, że ci się cały czas nagrywało. Dobry, nie? Dziwny, ale dobry. Teraz jeszcze barbecue sos. Ale to też jest banana? No, to w ogóle jak nie jest banana, ale bardzo dobre. No dawaj. What is this? A, Viagra. To będę teraz całą drogę jechał tak. Będę musiał chować plecakiem. Na zdrówko! No i co? Na pan jeszcze trochę. No i co? Dobre, niedobre? Dobra. A dla kobiet jak to zadziała? Ciekawe. Zależy jakiej kobiety, bo może być kobieta Z Tajlandii. To też zadziała. No a tu z tyłu plantacja bananów, gdzie zbierają te banany i robią z nich właśnie te sosy. Taka fajna ciekawostka dla was. Czekajcie, szukam gdzieś, gdzie jest jakaś kiść bananów. No dobra, przypuśćmy, że tam jest osłoniona. Tak osłaniają przeciwko ptakom, żeby ptaki nie zjadały owoców. Na jednej takiej kiści może wyrosnąć nawet 100 bananów. Tutaj potem w tym miejscu jakieś tam urywki z Piratów z Karaibów kręcili. Ale nic ciekawego. Dobra, wróciliśmy do miasta. Co wam mogę powiedzieć o tej wycieczce? Nic. To była wycieczka krajoznawcza busem po wyspie po prostu. Po prostu pojeździliśmy sobie po tym. Pan mówi, tu macie to, tu macie to, tu macie to. Dobra, idziemy dalej. No i w sumie 2 godziny. Tak zeszło. Teraz wracamy i wreszcie coś wam pokażemy fajnego. Tutaj macie na tych obrazach akurat dwa wulkany, które są największą tutaj atrakcją tej wyspy. Mieliśmy tam być, ale jakoś nie dotarliśmy. Ale pan zmienił plany. O, tutaj macie to drzewo, które się zalewa rumem. I macie niby naturalną Viagrę. Nawet dobre to było. Było. Co by? Taką muszlę pani kupiła jej konfiskowali. Bo nie można. Chciałabyś czapkę z dreadami sobie kupić? Jak Bob Marley. Ty sobie kup, zamiast przeszczędzić. Będę czapkę nosił, będzie wygodniej. Zawsze chciałem być Rastafarianinem. Yo, witam na
Karaiba. Nie, bo mnie prześwietliło te, bo jest tam... Elegancko. Masz tam w tych dreadach na pewno nie jedne robaczki. Ja wiesz, ja ci mówiłam, że jakieś miałam kilka dreadów z paswadem, jak byłam w liceum. Ładnie musiały pachnieć. Nie, normalnie je myłam. Tak się tylko wydaje, jak się dba o to, że miałam takie cieniutkie. Tutaj sobie doczepiałam ze sztucznych włosów do swoich. Ja widziałem takie, jak ktoś miał, to tu po prostu już robaczki były w środku. Miały swoje, te dready miały swoje drugie życie. Jakieś lokalne wyroby. O, co my mamy? Oregano, kumin, musztarda, masala, to jakieś... To bardziej do spicy room. W sumie to samo Nie no, wiecie co? Tutaj coś wyniosę z tej wyspy i to jest to, że można zrobić ketchup z banana. Nigdy w życiu o tym nie wiedziałem. Nigdy. Tutaj więcej przypraw jakichś. Ale powiedzcie tak teraz szczerze. Kto z was wiedział, że można zrobić ketchup z banana? Który smakuje jak ketchup? I sos barbecue, który jest z banana, który smakuje jak sos barbecue. Hello? No. Na pewno nie, bo ja też nie. Chciałem zobaczyć na warzywa owoce, co mają takiego ciekawego. Nic takiego jakiegoś zaskakującego nie ma. No nie ma, nie ma. Dobra, wróćmy do innej części. Znało, no. Na Zanzibarze widziałem właśnie, jak skąd się ma takie te pałki cynamonu. Tam powiedziałem, no to idź właśnie, no. Tak wygląda salon, nie chcę mieć tego słowa, urody, o. Salon Czemu? urody. Paznokcie, to jest polskie słowo. Ja chciałam beauty powiedzieć. Tak paznokcie tak robią. No, więc powiedziałam teraz, Jezu. Dobra, idź. Chodźcie. Nie chciałem pokazywać pani dokładnie, ale czekajcie, zaraz elegancko się odwrócę. Ja stanę tutaj. Wiecie, czasem trzeba po prostu bezprzypałowo to robić. O, i widzicie, jak się tam z tyłu robi paznokcie elegancko. No. To jakieś miejscówki, gdzie sobie coś można zjeść lokalnego. Fit, także zobaczymy, co oni tutaj mają. O, jakiś grill, bo pachnie już. Czy nie? Ale ładnie pachnie, ojej. No. Tak. Kurczaczek. Jakieś bary są. No i tak ogólnie wyglądają ulice tutaj w stolicy. Ogólnie zjarany to jest co drugi. I to tak mocno siedzą i jakby byli we mgle, tak się mówiło. Wygląda jak w takich filmach, gdzie tak stereotypowo pokazuje się takiego kolesia z drodami, wychodzącego ujaranego, to dużo ludzi tutaj tak to wygląda. No, bardzo dużo, bardzo. Tymi czapami jeszcze wielkimi. Lubią sobie zajarać. O. Wszędzie se sprzedają na ulicy normalnie wszystko. Ale tutaj to normalne. Karaiby. Tak, alkohol chyba, rum lokalny. O, pokażę wam. Tak, tutaj lokalny rum się sprzedaje, tak jakby po prostu bimberek. Taki lokalny klimacik. Jeszcze raz i kawa. Chłopy grają. Ludzie niby mili, ale nie wszyscy. Bo niektórzy... To jest takie 50-50, nie? 50-50. Ci co są zjarani to są mili, bo oni nie kontaktują. A ci co nie to już wcale nie są tak przyjemni. Powiem wam, że naprawdę mamy doświadczenia tutaj z lokalsami takie... To jest bardzo średnie. Jeden stoi wielki stój, a tam z tyłu nasz jeszcze większy. No i ogólnie chyba tam 2 czy 3 osoby zwróciły nam uwagę na tym, żeby nie kręcić. I przypomniała mi się teraz jedna rzecz, jak Polo z bazą podróżowali po Afryce
i Polo opowiadał, że tam po prostu było przerąbane, że cały czas się ktoś do nich czepiał, że nagrywają. Wiecie, tak zupełnie z niczego. W innych krajach... Tutaj na przykład podszedł chłopak, którego nawet Piotrek nie nagrywał i zaczął się wkurzać. Ej, nie nagrywaj. W innych krajach to ludzie aż się cieszą, nawet chcą być nagrywani i się cieszą z tego, że ktoś idzie i sobie nagrywa. Machają, są bardzo mili. A nie wiem, czyli to mają jakiś problem z tym totalny. Jeszcze pamiętam, jak Polo opowiadał, że tam nawet to niektórzy im mówili, że mają im pieniądze dawać za to, że oni ich nagrali. Że to jest po prostu jakaś... nie wiem. Dla mnie to jest głupota, totalna. Tym bardziej, że wiecie, to nie jest nagranie takie na zasadzie, że nagrywasz tą daną osobę konkretnie, to po prostu idziesz i nagrywasz sobie świat dookoła, no nie? A że ktoś tam w tle mignie, no to jakby... nie wiem, wydaje mi się, ja nie widzę w tym nic złego. Ja też nie. A raczej widzę duży bezsens. Jest co innego, jakbyś podszedł do kogoś i nagrywał to, co on robi, wiesz, konkretnie tą daną osobę, no to rozumiem, że może by nie chciał. Ale tak jak nagrywasz ulicę i po prostu ktoś gdzieś z boku, nie wiem. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, czy to my mamy jakieś złe myślenie, czy... Ale moim zdaniem nie. Moim zdaniem też nie. Moim zdaniem po prostu mają problem ze wszystkim. I dlatego tak jest. I w ogóle, wiecie, my jesteśmy trochę zepsuci już też tą Tajlandią. Tam wszyscy się do was uśmiechają. My wszyscy. nie jesteśmy zepsuci, tylko my jesteśmy nasiąknięci bardzo... tym. Tak, nasiąknięci, naprawieni jesteśmy. I gdzieś, gdzie idziemy i ludzie są smutni i się nie uśmiechają, a nawet z twarzy wyglądają, jakby byli za karę w tym życiu. To dla nas to jest dziwne. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo. Brytyjska flaga. Przyjechaliśmy teraz na taką najbliższą plażę. 10 minut, nie w sumie nawet nie jechaliśmy 10 minut, szybciej nadjechaliśmy. Tylko objechaliśmy lotnisko. No i w sumie jesteśmy. Na taka najlepsza plaża, no to godzina drogi stąd, także nie mieliśmy na to czasu, ale przyjechaliśmy tutaj coś nagrać. Chciałbym gdzieś jeszcze neta złapać, coś sprawdzić, później nagrać coś fajnego. Chciałem tu polatać dronem, no ale akurat jesteśmy przy samym lotnisku i się to nie uda. Chciałem sobie kupić karibskie piwko, się Karib nazywa, już wam pokazywałem parę tych, bardzo dobre jest, smakuje jak koronka, także jest naprawdę bardzo dobre. Plaża jak plaża. Może jakbyśmy tu byli w dzień, jakby było pełne słońce, Ładny kolor wody. ładny kolor wody, to pewnie by to ładnie wyglądało, bo na Karaibach ogólnie kolor wody jest bardzo ładny. No ale teraz już wiecie, już 17 jest. No, jest 17. Szukamy właśnie miejsca fajnego, musimy sobie coś nagrać. Tylko trzeba tam wyjść po prostu. Dobra. No. Tak, trzeba tam iść na pewno. Zaraz dokończę wątek, chyba że zapomnę. Wróciliśmy pod statek, popatrzcie jakie jest niebo. Ale niesamowicie wygląda. Właśnie wracamy na statek. Jest 7, do 7 maksymalnie jest czas, żeby wrócić, bo dzisiaj o 8 odpływamy. Normalnie odpływa się około 9. Dzisiaj jest godzinę szybciej. Prawdopodobnie chyba jakąś dalszą trasę mamy. Jutro mamy być na Barbadosie. Wobec Barbadosu mam duże oczekiwania. Także miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Byłoby naprawdę fajnie. Ciekawe, co tam się dzisiaj będzie działo na statku. Mówiłem, że jutro mamy dzień na morze, a okazało się, że nie. Że pojutrze dopiero. Coś tam nam się w rozkładzie pomyliło. Pojutrze mamy ten dzień. Także co? Dzisiaj jeszcze, teraz będzie kolacja, później siłownia. No, a później zobaczymy co i jak. Dobra, już czekają na mnie, widać, że ostatni chyba wchodzę. Ja to się kiedyś doigram, jak odpłyną beze mnie. Dobra, kończymy ten odcinek, a my właśnie oglądamy nasz odcinek zaręczny dopiero teraz po miesiącu czasu i zobaczyliśmy, co Grzesiu tam zrobił, jakie podsumowanie. Super, ojejku, aż łezka się wokół zakręciła, naprawdę. Ciao, na serio. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy, zostawcie suba. Lecimy po 300 koła.